To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Miasto, które nigdy nie śpi, stolica świata, Wielkie Jabłko. Nowy Jork nazywany jest na kilkadziesiąt różnych sposobów, ale żaden z nich nie oddaje w pełni tego, czym jest najbardziej znane miasto na świecie. A czym jest? W tym odcinku spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Zastanowimy się też, na czym polega magia Nowego Jorku i spytamy, czy miasto podniosło się już po pandemii. Ale zaczniemy od niezwykłej podróży przez miasto. Zapraszam Was do Nowego Jorku. Na początek materiał, który powstał w 2012 roku, ale nadal jest aktualny. To podróż przez Nowy Jork trasą najsłynniejszej linii metra, niebieską linią A. Biegnie ona przez najbardziej znane nowojorskie miejsca. Ma w sumie 30 mil długości, a przejazd od pierwszej do ostatniej stacji zajmuje 2 godziny. O linii A już lata temu powstały nawet piosenki. To 25. ulica na Harlemie. Tu królował niegdyś jazz i to tu Duke Ellington napisał dla Ella Fitzgerald piosenkę o linii A. Wsiadam więc do metro. This is 72nd Street. Transfer is available to the 1 train. 72. ulica. Po kilkuset metrach od wyjścia z podziemnej kolejki jesteśmy w Central Parku. Jednym z bardziej znanych miejsc w Central Parku jest Strawberry Fields Forever. Naszym przewodnikiem jest pani Janina Kattelbach, dyrektor Polskiego Instytutu Teatralnego w Nowym Jorku. Tutaj na chwilę się zatrzymamy. Przypominam, że to materiał z 2012 roku, a pani Janina Kattelbach zmarła w Nowym Jorku w 2014 roku. To miejsce to hołd dla Johna Lennona. Bo został zabity tuż przez ulicę dokładnie i jego żona, przyjaciele to zorganizowali, a ludzie, zwłaszcza tutaj widzimy pełno młodych, przychodzą, żeby jemu dać hołd. Tak jak się przychodzi na cmentarz, po prostu fotografuje się, często kwiaty przynoszą. Tutaj zawsze ktoś gra ich piosenki i to jest, co mnie cieszy. Ja jestem najstarsza, wszystko młode. This is Times Square, 42nd Street. 42. ulica, Times Square, jedna z najbardziej rozbudowanych stacji nowojorskiego metra. Krzyżuje się tu w sumie aż 11 linii i kilkadziesiąt podziemnych korytarzy. Please use trash receptacles. Thank you for riding with MTA New York City Transit. 42. ulica na Manhattanie to słynny Times Square. To miejsce nazywane skrzyżowaniem świata. W tym miejscu Małgorzata Kałuża, korespondentka Polskiego Radia od ponad 20 lat w Nowym Jorku. Małgosiu, to jest samo centrum Nowego Jorku. Znajdujemy się w sercu Manhattanu, czyli na Times Square. Spójrz dookoła. Tysiące reklam, telebimy, świetne gazety. Właściwie pijąc kawę można śledzić wydarzenia na całym świecie. Znajduje się tutaj ponad 15 teatrów, gdzie broadwayowskie showy grane są 2 razy dziennie. Mają tutaj siedziby stacje telewizyjne, banki, restauracje, ale przez ponad 70 lat Times Square cieszył się złą opinią. Przyzwoici obywatele przychodzili tutaj tylko do teatru. Plac był we władaniu gangów, mafii, kwitła prostytucja. Dopiero na początku lat 80. miasto zaprowadziło tutaj porządek. Tak samo gwarno i prawie tak samo jasno jak teraz, w dzień, jest także w nocy. W nocy jest chyba jeszcze jaśniej, bo to miasto nigdy nie śpi, a szczególnie Times Square. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number 1, top of the list, king of the hill.
Stand clear of the closing doors, please. 5 przystanków dalej, stacja Chambers Street. Wysiadam i po kilku minutach marszu jestem na Ground Zero, gdzie powstają nowe wieże, symbol zwycięstwa wolności nad terrorem z 11 września. Tomasz Bagnowski, redaktor naczelny polonijnego Nowego Dziennika, wspomina, jak wyglądał Nowy Jork 11 lat temu. 2-3 dni już po zamachach w bardzo wielu miejscach się pojawiły zdjęcia, napisy z imionami bliskich, z prośbami o kontakt, prośbami o informacje, czy te osoby żyją. To była akcja bardzo spontaniczna. Jak się szło przez Manhattan, takich miejsc było bardzo dużo. Było ich też dużo w pobliżu szpitali. Na przykład pamiętam takie jedno miejsce w okolicy St. Vincent Hospital. Tam było bardzo duże zagęszczenie tych zdjęć z niczy, które zostały zapalone dla upamiętnienia ofiar zamachu. Było też tego sporo w metrze. Przede mną najdłuższa część trasy. Metro wyjeżdża z Manhattanu i wjeżdża na Brooklyn. Po kilkudziesięciu minutach dojeżdżam nad ocean. Ostatnia stacja nowojorskiej linii A, Far Rockaway. Przechodzę kilka ulic dalej i jestem nad oceanem, a tutaj Mariusz Wolf, polonijny dziennikarz, mieszkający w Nowym Jorku już od kilku lat. Jesteśmy nad oceanem i nad jedną z popularniejszych plaż w Nowym Jorku. Tak, to jest przepiękna plaża, to jest wielka plaża. Jej zaletą olbrzymią jest to, że ona leży nad samym oceanem. Tutaj przyjeżdża bardzo dużo młodych ludzi po to, żeby sobie popływać na falach na desce. Czyli surferzy to nie tylko Kalifornia, to także Nowy Jork. Tutaj na zachodnim wybrzeżu ten sposób spędzania wolnego czasu stał się popularny już tak naprawdę od początku XX wieku. Pierwsze pokazy na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, co prawda odbyły się one w Virginii w 1907 roku. Po 9 latach niebieska linia metra A nadal kursuje tą samą trasą, choć pandemia sprawiła, że pasażerów ma już zdecydowanie mniej. Co zatem jeszcze zmieniło się przez te 9 lat w Nowym Jorku? Połączyłem się z jednym z bohaterów materiału, który słyszeliście przed chwilą. To Mariusz Wolf, dziennikarz i politolog, który mieszka w Nowym Jorku. No tak, to tak zabawnie troszeczkę słuchać siebie samego sprzed bez mała dekady. Nowy Jork to jest miasto, które ciągle się zmienia i to w przypadku tego miasta to nie jest banalne określenie, to nie jest tylko slogan. I nie można mówić o Nowym Jorku i o zmianach w Nowym Jorku bez kontekstu pandemii, ale także bez kontekstu tych niepokojów społecznych, które wydarzyły się równolegle z pandemią. Przede wszystkim odbiło się to na ilości ludzi na samym Manhattanie, szczególnie tych pracujących ludzi, tych pracujących w biurach. Coraz więcej biurowców jest pustych, ponieważ możliwa jest praca zdalna. O połowę spadła liczba ludzi jeżdżących metrem. Jest mniej bezpiecznie. W zeszłym roku o ponad $1 miliard obcięto budżet policji nowojorskiej, a zatem jest mniej policjantów. Nikt się do tej policji nie garnie. Przestępczość wzrosła o jakieś 20%, a ilość strzelanin 73%. I najczęściej dzieją się te rzeczy w dzielnicach mniejszościowych, bo jest tam mniej policji i tak koło się zamyka. Czy jest gorzej? Pewnie jako historyk i politolog nie lubię tego określenia. Jest inaczej. No ale to inaczej akurat bardzo mi się nie podoba. Mariusz Wolf, dziennikarz i politolog z Nowego Jorku, mówił o tym, co teraz widzi na ulicach miasta. A ja zapraszam Was na nasz profil na Instagramie pod nazwą Świat_The World. Tam znajdziecie zdjęcia z Nowego Jorku jeszcze sprzed pandemii. Polubcie nasz profil i polecajcie znajomym. Teraz natomiast nasz kolejny gość opowie o swoim życiu i swojej pracy w Nowym Jorku, gdzie spędził większość życia i zna miasto jak nikt inny. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Andrew Baranowski, polski fotograf, który od ponad 40 lat jest związany z Nowym Jorkiem. Twoje prace można zobaczyć m.in. w tak prestiżowych tytułach jak Saveur, Garden Design, Times, Food & Wine i wielu innych. Zajmujesz się fotografią lifestyle'ową, zajmujesz się podróżami, jedzeniem. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz przyleciałeś do Nowego Jorku? Czy było coś takiego, co cię zachwyciło w tym mieście? Zdecydowanie ja pojawiłem się w Nowym Jorku z moją rodziną w 1981 roku i Nowy Jork był zdecydowanym szokiem. Przed pojawieniem się w Nowym Jorku myśmy specjalnie nie dużo podróżowali, szczególnie po zachodniej Europie.
a Nowy Jork był tak totalnie, szczególnie Manhattan, był tak totalnie różny od wszystkiego, co jest w Europie, że rzeczywiście był to jakiś taki kulturalny szok. Ja się do niego dosyć szybko przyzwyczaiłem. No i zaczęła się eksploracja Nowego Jorku. Jest to olbrzymie miasto, multikulturowe, wieloreligijne, wielorasowe i rzeczywiście jest niesamowicie egzotyczne. I pierwsza rzecz, która jak przyjechaliśmy, która jakoś tak mocno nas uderzyła, to jak niesamowicie Nowy Jork był zróżnicowany, że był tak potwornie różny na przykład od miast polskich, czy nawet od miast europejskich. Jedynym miastem w Europie, który był jakoś bardziej porównywalny do Nowego Jorku, to był Londyn. Ale mimo wszystko w Nowym Jorku architektura, atmosfera, pośpiech, różnorodność ludzi tak potwornie różniła się od wszystkiego, do czego myśmy byli przyzwyczajeni. Z czego bierze się ta magia Nowego Jorku? To, że wszyscy na całym świecie tak zachwycają się tym miastem, niezależnie od tego, czy w nim byli, czy w ogóle w nim nie byli. Jest coś takiego niesamowitego w Nowym Jorku. To jest energia przede wszystkim. Energia, szybkość, kreatywność, otwartość Nowego Jorku. To, że ludzie są otwarci na różnego rodzaju idee i są otwarci na innych ludzi, bo pracują tu ludzie z całego świata. Już nie pamiętam, jaki jest procent, ale prawdopodobnie 45, może nawet 50% ludzi, którzy pracują w Nowym Jorku, nie urodzili się w Nowym Jorku. Także są to ludzie, którzy albo przybyli z innych części Stanów Zjednoczonych, albo przybyli z innych części świata. I wydaje mi się, że dla wszystkich ludzi kreatywnych jest to niesamowicie ekscytujące. To teraz zapewne jedno z tych trudniejszych pytań dla człowieka, który w Nowym Jorku spędził ostatnie 40 lat. Masz swoje ulubione miejsce w Nowym Jorku, takie, które jak patrzysz, to widzisz piękno? Jest to interesujące pytanie, dlatego że ja często jadąc przez Nowy Jork samochodem, jestem w stanie prawie wszędzie popatrzeć gdzieś i tu fotografowałem w tym budynku, w tej okolicy, w tym studio i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam cały szereg różnego rodzaju miejsc. Central Park jest fantastyczny. Nowy Jork ma fantastyczne muzea. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Metropolitan Museum. Cała ta okolica, Upper East Side czy West Side jest fantastyczna. Ja spędziłem większość mojego pracującego czasu tam 11 lat pracując może 50 metrów od centrum Rockefeller Center, przez które przechodziłem przez 10 lat codziennie, idąc do pociągu do Grand Central. Także trudno byłoby mi powiedzieć, że uwielbiam jedno miejsce. Prawdopodobnie najbardziej utożsamiam się z downtown, gdzie jest mnóstwo studiów fotograficznych. Ja w wielu z nich pracowałem, fotografując od kampanii reklamowych po katalogi, historie dla magazynów. Także zdecydowanie najbliższy jest mi downtown, czyli Dolne Miasto. W tych ostatnich miesiącach Nowy Jork, zwłaszcza na początku pandemii, był bardzo mocno nią dotknięty. Czy twoim zdaniem Nowy Jork w ogóle ma szansę po tej pandemii podnieść się, czy też powrócić do swoich czasów świetności? No więc było wiele historii, kiedy przepowiadano upadek Nowego Jorku. Nowy Jork się zawsze podnosi, także wydaje mi się, że podobna sytuacja będzie teraz. Pandemia zmieniła wszystko również radykalnie, dlatego że miasto praktycznie rzecz biorąc się zamknęło. Ja jako fotograf, który jest zależny od ciągłych podróży, poruszania się, czy to po Stanach Zjednoczonych, czy po świecie, przestałem podróżować, a właściwie w 2020 nie pracowałem przez cały rok, byłem praktycznie rzecz biorąc w domu. Mnóstwo ludzi zaczęło pracować, opuściło biura, zaczęło pracować z domów. Mało tego, weszła jakby nowa generacja ludzi. Młodsi ludzie są mniej skłonni do personalnych spotkań. Jak to teraz jeszcze pójdzie, jest mi trudno powiedzieć, dlatego że jeden z moich dużych klientów, oni wybudowali olbrzymi budynek teraz, to się nazywa Vanderbilt One. Ja rozmawiałem z szefem tej firmy niedawno, bo robiłem parę rzeczy dla nich. On mi powiedział, że budynek jest w 80% wynajęty, także fantastyczne nowe budynki, które powstały na Manhattanie, powstało ich bardzo dużo. Wypełniają się ludźmi, ludzie wracają do pracy. Ale wydaje mi się, że część tych ludzi będzie miała tak zwane flexible godziny, gdzie będą częściowo pracować z domu, częściowo z biura. Także jest trudno przewidzieć, jak to dokładnie wszystko będzie się kręciło. Andrew Baranowski,
Polak, fotografik i artysta, który od ponad 40 lat jest związany z Nowym Jorkiem i jak słychać mimo pandemii i mimo tych 40 lat nadal jest tym miastem zachwycony. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. W tym odcinku podcastu Świat to już wszystko. Przypomnę, że premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych. Wszędzie tam możecie zostawić recenzję naszego podcastu. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat_The World i do subskrypcji kanału na YouTube, także pod nazwą Świat_The World, gdzie oprócz środowych podcastów w piątki znajdziecie premiery filmowe. Za dziś, za uwagę dziękuję, Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.